Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie hałas silników zastępuje dzwonek roweru, a woda ma nierealny odcień płynnego lazuru. Miejsce, w którym wieczorem czeka na Was nocne kino na piasku, a podczas snorklingu na każdym kroku spotykacie żółwie. Gdy zanurkujecie głębiej, poczujecie się jak w samym środku bajki o Nemo, a rano zjecie śniadanie przy basenie tuż obok Waszego prywatnego bungalowu. No czy nie brzmi to jak relaks idealny? Hejka kochani, w tym odcinku zabieram Was na Gili Trawangan, więc jeżeli szukacie miejsca na totalny reset, gdzie błękit wody aż razi w oczy, to trafiliście idealnie. Spędzimy tam przedłużony weekend, podczas którego będziemy sprawdzać najlepsze spoty do snorklingu, popływamy z żółwiami, przemierzymy wyspę wzdłuż i wszerz rowerami, a wieczory będziemy spędzać w najbardziej klimatycznym kinie na plaży. W skrócie opowiem Wam, jak zorganizować taki trip, które atrakcje są naprawdę godne uwagi oraz ile to wszystko kosztowało. Gotowi? No to zaczynajmy! Naszą podróż na rajskie Gili Trawangan zaczynamy od transferu z Kuty do małego portu Teluk Nare. To około 1,5 do 2 godzin drogi z Kuty, więc po drodze oczywiście podziwiamy zmieniające się krajobrazy wyspy. Jesteśmy właśnie w porcie, w Teluk Nara. Nasz super driver nam wszystko załatwił. Ogarnął tutaj nam z łodzią, bardzo miły. Także przetransportowaliśmy się z Kuty tutaj do Teluk Nara i za pół godzinki mamy naszego speedboata na Gili Trawangan. I w przerwie jeszcze oczywiście Nasi wjeżdża. Jeszcze złowiliśmy jakieś ciekawe snaczki, zaraz będziemy testować. Pan już nas woła i idziemy na łódź. Taka woda czysta w ogóle, lol. Z portu czeka nas krótki, około 10-minutowy rejs, jak się okazuje prywatną łodzią. W ogóle płacimy za to jakieś $3 i mamy private boat. Nie spodziewałam się, myślałam, że to będzie jakieś fery. A tu elegancko, private boatem. I chwilę później przybijamy do portu na Gili Trawangan, który wita nas wodą jak z bajki. No spójrzcie tylko na to. No i witamy po 3 latach ponownie na Gili Trawangan. Woda dalej przepiękna, także wspaniałe 3 dni przed nami. A tutaj nasza miejscówka Sama Bungalows z ostatniego pobytu. Zanim jednak rozpakujemy plecaki, to krótko o wyspie. Gili Trawangan, nazywana często po prostu Gili T, to największa i najbardziej tęskniąca życiem wyspa z archipelagu 3 sióstr. Tuż obok leżą spokojniejsze Gili Meno i Gili Air. Od wybrzeża Lomboku dzieli nas zaledwie kilka minut rejsu, a z Bali dopłyniecie tu w 2-3 godziny. To, co zachwyca najbardziej, to chyba całkowity brak samochodów i skuterów. Ale nie martwcie się. Wyspę o obwodzie zaledwie 7 km na spokojnie obejdziecie pieszo w 1,5 godziny lub objedziecie jednym z tysięcy dostępnych turowerów. Szukamy już naszego bungalowu. I super, że wybraliśmy ten rejon, bo jest tu super ekstra cicho, bo tam w głównej części to jednak jest gwarno cały czas. Pierwsi przyjaciele na trasie. Ta mała. Dzień dobry. No i zapraszamy Was do naszego domu na najbliższe 3 dni, czyli do przepięknego Cocolemon Bungalows. Miejscówka leży w bocznej, bardzo cichej uliczce, co sprawia, że okolica jest idealna na totalny reset. A warunki? Jak dla mnie rewelacyjne. No powiem Wam, że miejscówka wypas. Basen tutaj z barem. Dostaliśmy welcome drink, pyszne iced tea. Check-in o 14, więc zaraz się przebieramy i ruszamy na plażę. Znaleźć żółwia. Mamy tu wszystko, czego trzeba. Przepiękne domki typu bungalow, zadbany basen i leżaczki dookoła. W cenie mieliśmy też pyszne śniadania, a na miejscu dostępne były rowery, co na Gili T jest ogromnym ułatwieniem. No i nie mogłabym nie wspomnieć o tym słodziaku, który zaprzyjaźnił się z nami od pierwszej sekundy i towarzyszył nam przez cały pobyt. Mamy kota. Powiem Wam, że nasza przyjaciółka się bardzo zadomowiła, bo śpi w wyrze. Cześć. Dobrze tutaj? Tak.
No, chata jest na wypasie. Tutaj mamy stoliczek, łóżko na dworze. Tutaj mamy living room. Tutaj mamy piękną sypialnię. I rozsuwany prysznic, kibelek. Powiem wam, że się nie spodziewaliśmy, jak bukowamy. Myślałam, że to będzie pokój, a tu mamy cały bungalow, całe mieszkanie dla siebie. Wychodzimy i jest basen z barem na środku. Mamy śniadanie z karty do wyboru codziennie, piciu do wyboru. Chyba się wyprowadzam. Jeśli chodzi o koszty, to za 3 noce w terminie majówkowym zapłaciliśmy 558 zł, więc biorąc pod uwagę vibe tego miejsca i standard, to był naprawdę świetny deal. No dobra, czas zacząć eksplorowanie. Także bierzemy rowerki i ruszamy przed siebie. Jedzie się mega przyjemnie, pogoda jest idealna, a w obliczu tych widoków banan na buzi gwarantowany. Może jest przepięknie, widzimy niebieską wodę i szukamy miejscówy, gdzie tutaj można wejść, bo wydaje się super płytko. Jeszcze kawałeczek. Jesteśmy teraz centralnie na północy wyspy. Myślę, że to będzie fajny spocik. No i zatrzymaliśmy się na spontanie mniej więcej tutaj, czyli centralnie w północnej części wyspy. Jak sami widzicie, ten błękit jest po prostu nie z tej ziemi. Zostawiamy rowerki i tutaj już mamy Paradise. Woda jest przeginka. Zanim jednak wskoczymy do wody, to pokażę wam to miejsce z lotu ptaka, bo kiedy odpaliłam drona i zobaczyłam ten widok na ekranie, po prostu nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Coś wspaniałego. Chillera. No i nasza absolutnie ulubiona tutejsza aktywność, czyli snorkeling na rafie. Woda jest tak błękitna, tak przejrzysta i do tego tak przyjemnie ciepła, że nigdy nam się to nie znudzi. Moi drodzy, woda na północy jest fenomenalna. Super przejrzystość, a tam w oddali widzimy w ogóle Rinjani, na które będziemy wchodzić. Tak, ta gigantyczna góra na horyzoncie to Rinjani, drugi najwyższy wulkan w Indonezji. Kilka dni później zdobywaliśmy jego szczyt, to była mordercza wyprawa, ale jednocześnie jedna z najwspanialszych przygód naszego życia. Odcinek jest już na kanale, także koniecznie obejrzyjcie. Po plażowaniu ruszamy dalej w poszukiwaniu miejsca na lunch i wieczornego kina. Kolor wody jest po prostu out of this world. Teraz jesteśmy po drugiej stronie wyspy i tutaj chill. Nie ma ludzi, woda dalej piękna. A my dalej szukamy kina, bo nie pamiętamy, gdzie to dokładnie było. Kino pod chmurką znajdziecie przed hotelem Aston Sunset Beach Resort, a my dla pewności zajrzeliśmy tam po drodze, żeby sprawdzić aktualny repertuar. Nie wierzę, wczoraj był Wicked. Dobra, ale dzisiaj nie jest źle, mamy Coco, a potem Gladiatora. Także widzimy się o 7:00. Na lunch padło na New Gili Frame Resto. Pyszne smoothie truskawkowe i trochę fast foodowo, bo Łukasz miał ochotę dla odmiany. Ale jakościowo fajne i naprawdę bardzo smaczne. Umyci, przebrani, idziemy do kina. A teraz wsiadamy znowu na rowerki i jedziemy do kina. Ale po drodze zatrzymuje nas jeszcze piękny zachód słońca, więc zatrzymujemy się na moment, no bo spójrzcie jak pięknie.
kiedy robi się ciemno, zajmujemy beanbagi na piasku i przenosimy się w świat filmu Coco. Seans przy szumie fal było super. Jesteśmy właśnie na śniadanku. Dostaliśmy na WhatsAppa jedzenie i picie do wyboru. Ja oczywiście na słodko, czyli blueberry pancake'i, watermelon juice i jeszcze iced coffee do tego. Także bon appetit, czekamy i zaraz Wam pokażę, jak wszystko będzie wyglądało. Ale pyszna. Kolejnego dnia wybraliśmy się na zorganizowany snorkeling trip na pozostałe wyspy. Tę 6-godzinną wycieczkę zarezerwowaliśmy przez Get Your Guide za niecałe 70 zł od osoby. Dotarliśmy już na zbiórkę pod sama, gdzie kiedyś mieszkaliśmy. No to wskakujemy na łódź. Pod stopami mamy mini glass bottom, wokół kosmicznie niebieską wodę i już płyniemy w stronę Gilimeno. Nasz pierwszy przystanek snorkelingowy to okolice wraku Bounty Wreck, tego, który widzicie tam oto w dole. Kilkaset metrów dalej docieramy do najbardziej hypowanego miejsca w sieci, czyli podwodnych monumentów Bask Nest. Idziemy na statuły. Było dokładnie tak, jak się spodziewałam, czyli ultra tłoczno i trochę przereklamowanie. Choć mimo wszystko coś tam udało się nagrać. Woda to oczywiście czysty lazur, a kawałek dalej od tej gromady ludzi było po prostu bosko. Tip dla Was, jeśli chcecie mieć to miejsce dla siebie i zrobić fajne zdjęcia, bierzcie prywatną łódź o 5 rano. W innym przypadku, no cóż, wygląda to właśnie tak. Ilość ludzi, którzy tragicznie pływają, jest po prostu porażająca. Następnie odwiedziliśmy tutejsze sanktuarium żółwi, gdzie widzieliśmy takie oto maleństwa i ruszyliśmy w stronę Gili Air na snorkeling przy Turtle Point. Woda oczywiście jak to na wyspach Gili kryształ, więc płyniemy przed siebie w poszukiwaniu żółwi. Teraz właśnie dopływamy na Gili Air na przerwę lunchową. Po tych 3 przystankach snorkelingowych mamy szybki lunch na Gili Air, a w międzyczasie pokażę Wam drona, bo widok centralnie nad nami jest po prostu niesamowity. Gili Air przepiękna. A woda? Zanim pożegnaliśmy Gili Air, wpadło jeszcze pyszne gelato. Pyszności. Petarda, 40 000 taka gałeczka i wafel własnoręcznie robiony. Pysznotka. Około 16 wracamy na naszą wyspę, by w drodze do hotelu wskoczyć jeszcze na szybki snorkeling. I powiem Wam, to jest to. Jesteśmy tylko my, cisza i spokojnie pływające żółwie. Moim zdaniem snorkeling prosto z brzegu często wygrywa z każdą wycieczką. Umyci, przebrani po tej całej soli. Idziemy zobaczyć zachód słońca. A dzień kończymy kolacją i seansem Pretty Woman w naszym ulubionym kinie na plaży. W końcu nadszedł ten dzień. 2 nurkowania z Gili Divers. Jest rano, jestem już po pysznym śniadanku w naszym hotelu i biegnę do Gili Divers. Najpierw idziemy na Shark Point, a potem niespodzianka, także zobaczymy, co przygotowali. Dzień dobry. Let me tell you something right now. At the end of the day,
Kolejny dzień to mój absolutny must do podczas pobytu na Gili, czyli nurkowanie. Podobnie jak 3 lata temu wybieram się na 2 poranne zejścia z ekipą Gili Divers. Sprawdźmy, co uda nam się tym razem znaleźć pod wodą. No to ruszamy na pierwszy dive site. Po wspaniałym porannym nurkowaniu wracamy na przerwę do dive shopu, a chwilę później czas na nurkowanie numer 2. Tym razem na słynnym wraku Bounty Wreck. Let's go! Nurkowania jak zawsze tutaj były rewelacyjne. Świetna przejrzystość, idealna temperatura i mnóstwo morskich stworzeń. Pierwsze zejście to spotkanie z naprawdę ogromnymi żółwiami, a drugie, cóż, czułam się jak w wielkim kolorowym akwarium. Bardzo polecam. Koszt 2 nurkowań wraz z opłatami za park morski to 1 330 000 rupii, czyli około 270 zł. Także wracamy do bazy, a na deser jeszcze piękna przejażdżka łodzią wzdłuż wybrzeża Gili Travangan. Widoki niezmiennie niesamowite. Po południu Łukasz odbiera mnie z centrum, chillujemy chwilę w restauracji La Cala Beach Club, którą swoją drogą polecam, potem pyszne lody w Nusa Gelato, Smak blisko, jak zawsze heaven po prostu. a potem snorkeling na Turtle Point, gdzie 3 lata temu znaleźliśmy masę żółwi, więc sprawdźmy, czy i tym razem się poszczęści. Idziemy szukać żółwi. Na żółwie długo nie trzeba było czekać, a oto one. A potem popłynęliśmy sobie bliżej breaku, gdzie kolor wody wręcz wprawia w osłupienie i syrenowaliśmy bez końca. Jak ja uwielbiam to miejsce! A tam nawet Sea Bandit Snake, ale tego gościa nie drażnijcie, bo pomimo, że ma łagodne usposobienie, to jego jad jest silnie trujący, a wręcz śmiertelny. No dobra, wymoczyliśmy się dziś do granic, więc czas wracać na brzeg. Wieczorem testujemy kolejną lodziarnię, fajna kolacja i kolejny seansik. Na koniec jeszcze małe nawiązanie do naszej wizyty sprzed 3 lat. Do listy rzeczy, które warto tu zrobić, dorzuciłabym jeszcze podwodne wyspy. Znajdują się one około 100 metrów od brzegu naprzeciwko willi Ombak i jest to naprawdę fajny spot na oryginalne podwodne zdjęcia. No i nazajutrz ostatnie pyszne śniadanko nad basenem, ostatnie spojrzenie na nasze bungalowy i powoli wracamy. Opuszczamy nasze wspaniałe
Coco Lemon Bungalows było ekstra, nie? No 10 na 10 po prostu. Wszystko było perfekcyjnie, jeden z lepszych pobytów, jakie mieliśmy. Super. Lecimy teraz na prom, wracamy na Lombok. Podsumowując, Gili Trawangan ponownie udowodniło, że jest prawdziwym rajem, a weekend spędzony tutaj był po prostu rewelacyjny. Gorąco zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków z indonezyjskiej serii, a mianowicie życia i pracy na Lomboku oraz morderczej wyprawy na wulkan Rinjani. W kolejnym odcinku szykuję dla Was podsumowanie najlepszych atrakcji Lomboku. Tymczasem dzięki za wytrwanie do końca, za każdego nowego lajka, suba, a w komentarzu koniecznie dajcie mi znać, czy dopisujecie Wyspy Gili do swojej podróżniczej listy marzeń. Tymczasem dzięki raz jeszcze i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!